Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Dzisiaj mam dla Was odcinek, który planowałam dla Was już jakiś czas temu, ale jakoś ciągle to odkładałam. A teraz stwierdziłam, że to już jest najwyższy czas, dlatego że być może są to nasze ostatnie miesiące w tym mieszkaniu i później nie będzie już okazji. A chcę Wam dzisiaj pokazać takie dość dziwaczne rzeczy w tym naszym tureckim mieszkaniu właśnie. Kiedyś już nagrałam tour po tym mieszkaniu, chociaż to już było ładnych kilka lat temu, no ale jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, jesteście ciekawi dokładnie jak to mieszkanie wygląda, to wrzucę Wam link do tego filmu, tam opowiadam o osiedlu, na którym mieszkamy, dlaczego tu mieszkamy i dokładnie wszystkie pomieszczenia pokazuję. Trochę się od tamtego czasu zmieniło, w niektórych pomieszczeniach mamy trochę inne meble, no ale w większości jest ten film cały czas aktualny, ale dzisiaj bardziej bym się chciała skupić właśnie na takich rzeczach w tym mieszkaniu, które mogłyby Was, myślę, zaskoczyć, bo mnie zaskoczyły. I myślę, że dobrym wstępem był ten widok z okna, który widzieliście na początku. To jest taka pierwsza z ciekawostek, jeżeli chodzi tutaj o nasze osiedle. Mimo że mieszkamy w dość dużej miejscowości, bo Erciş ma prawie 200 000 mieszkańców i mimo że mieszkamy na naprawdę dużym osiedlu, bo tutaj w tej chwili jest ponad 200 bloków i bloki cały czas się budują, jak budowa się zakończy, to będzie około 300 bloków tutaj. To sobie wyobraźcie, jakie duże jest to osiedle. No to normalnym są tutaj takie widoki właśnie z okna przez osiedle. Codziennie przechodzą nam owieczki. Dlatego, że to osiedle jest wybudowane poza miastem, no i my też akurat mieszkamy na skraju tego osiedla i dalej roztaczają się już widoki na góry i na wioski położone właśnie tam dalej i codziennie pasterze właśnie z tych okolicznych wiosek z tymi owcami tutaj na nasze osiedle przychodzą. No i też myślę, że mogłoby być ciekawe dla Was to, że mimo, że nagrywam ten film w maju, no to cały czas było widać śnieg na szczytach gór. A to dlatego, że my mieszkamy wysoko w górach. Erciş jest położone na wysokości około 1800 metrów nad poziomem morza. Więc samo to nasze osiedle jest wysoko położone, a te góry, które widzimy z okna, są jeszcze wyższe. Dlatego mimo, że mamy maj, to cały czas na szczytach gór mamy też śnieg. Więc to takie pierwsze dwie ciekawostki, a teraz już kolejne rzeczy typowo tutaj z wewnątrz tego mieszkania. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Skoro jesteśmy w salonie, to zaczniemy sobie od okien, chociaż będzie mi dosyć trudno to dobrze pokazać, bo tureckie mieszkania są dużo wyższe niż polskie, ale myślę, że możecie tutaj sobie dobrze zobaczyć. Mamy w każdym pomieszczeniu wbudowaną taką szynę na firany, na zasłony. I w tureckim mieszkaniu najczęściej jako pierwsze na tych szynach są właśnie zasłony, później firanki, a później güneşlik. To są takie białe zasłony, które mają nas i nasze meble chronić przed słońcem. I słuchajcie, jak się kupuje w Turcji firany, to one już mają wszyte żabki. Tych żabek się nie odpina, nie wyciąga, zsuwa się to wszystko z tej szyny, wrzuca do prania i potem zakłada się z powrotem, wsuwając te żabki na tą szynę. Nie trzeba przeliczać, jak gęsto te żabki wpinać, sprawdzać, żeby to było równo. Już to jest wszystko od razu fabrycznie wszyte. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o okna. Przy okazji przepraszam, wiem, że mam brudne okna, ale myłam je tydzień temu. Po czym przez cały tydzień padał nam deszcz i stwierdziłam, że nie będę tego znowu robić, bo jest to katorga. A dlaczego? No właśnie, zobaczcie. Tutaj w salonie akurat mam potrójne okno. No ale widzicie tylko dwie klamki, co oznacza, że otwiera mi się tutaj ta lewa część, otwiera się prawa część, a nie otwiera się środek. On jest wbudowany na stałe. Więc jak chcę to środkowe okno umyć z zewnątrz, to muszę wychodzić na zewnątrz, na parapet, sięgać trochę z lewej strony, trochę z prawej strony i się gimnastykować. W innych pomieszczeniach jest jeszcze gorzej, bo okna są podwójne, więc mogę sięgać tylko z jednej strony.
Nie wiem, kto to zaprojektował. No ale jak już jesteśmy tutaj, to kolejna ciekawostka, bo bardzo dobrze ją tutaj widać. Zobaczcie. Na każdym bloku na dachu mamy takie beczki, do których podłączone są solary. I w ten sposób właśnie mamy za darmo ogrzewaną wodę. Jak tylko są słoneczne dni, to mamy ciepłą wodę za darmo. Jest taka ciekawostka. No i często też w tureckich mieszkaniach nie ma parapetu. My akurat parapet mamy, chociaż też nie jest jakiś bardzo szeroki, no ale na upartego jakaś mała doniczka by tutaj weszła. No ale zdarza się, że parapetów nie ma w ogóle. O, jesteśmy tutaj przy grzejniku, to opowiem Wam może o ogrzewaniu. Ale w salonie jest jeszcze jedna dziwna rzecz, zanim pójdziemy dalej. Mamy w salonie komin wentylacyjny. Jeśli chodzi o ogrzewanie w tym mieszkaniu, to mamy ogrzewanie gazowe. Tak wygląda piecyk gazowy swoją drogą o jakże fantastycznej tureckiej nazwie kombi. Zawsze mnie to bawi. Wybaczcie, suchary, ale nie o tym, słuchajcie. No to już tutaj takie drobne szczegóły. Tu się ustawia temperaturę, jaka ma być w grzejnikach. Tu się ustawia temperaturę wody. Wszystko jest na gaz, ale zobaczcie, jaką oni tutaj zrobili konstrukcję. Te rury idące po prostu przez całą kuchnię. Zobaczcie to. Czy tego nie można było jakoś, przepraszam, schować? Jakoś może wyżej całkiem do sufitu, albo no nie wiem. No i w ogóle tutaj ten kącik właśnie w kuchni. To jest nie do opisania. Te wszystkie rury tutaj. No, normalnie gdyby to było nasze mieszkanie, to pewnie byśmy to wszystko po prostu zabudowali jakąś szafą, no ale w takiej sytuacji to się tym nie zajmujemy. No ale jeszcze tutaj może taka ciekawostka, widzicie, tu wychodzi rura właśnie od tego piecyka i zimą czasami jak nagrywałam ujęcia śniegu, to też właśnie z tej rury leciał taki biały dymek, taka para i się zastanawialiście od czego to jest, no to właśnie to jest komin z tego piecyka. Zanim przejdziemy dalej, to mam jeszcze jedną ciekawostkę na temat ogrzewania. Bo nie wiem jak to jest w miejscach, w których Wy mieszkacie w Polsce, ale w bloku, w którym ja mieszkałam całe życie, było tak, że to ogrzewanie, rury od odgrzewania były jakoś tak połączone pionami, że było się połączonym z sąsiadem pod spodem i u góry, że nie można było nic robić z grzejnikami w czasie sezonu grzewczego, bo trzeba było poczekać aż ten sezon się skończy, aż woda z grzejników została spuszczona, dopiero wtedy było można grzejniki wymieniać, czy no nie wiem, sąsiadowi pod nami zapowietrzył się grzejnik, to później nam też się zapowietrzał i tak dalej. A tutaj to jest jakoś tak rozwiązane, że to nie idzie pionem, tylko poziomami. Że my nie jesteśmy w ogóle tymi rurami od ogrzewania powiązani z sąsiadami. Możemy normalnie nawet w środku zimy odłączyć te grzejniki, wylać z nich wodę, wymienić te grzejniki i tak dalej. No i plusem tego jest to, że mamy jakby takie sztuczne przy okazji ogrzewanie podłogowe, no bo te rury idą w podłodze i faktycznie w tych miejscach, gdzie te rury idą, jest po prostu ciepła podłoga. No dobra, następna sprawa. Nie rozumiem, jak na taki metraż mieszkania można zrobić tak małą kuchnię, a przynajmniej tak wąską kuchnię. Przez to mamy szafki tylko z jednej strony i jest ich po prostu mało, no ale już pomijając to, jak można umiejscowić kuchenkę tak blisko okna? No ale no jakby w tym projekcie nie ma innej możliwości. Więc zawsze mieliśmy tutaj problem co z firanką, no bo ciągle nam tutaj coś dędało za blisko ognia. No i w końcu zawiesiliśmy taką firankę. No bo właśnie przy okazji też tutaj możecie zobaczyć, że wyjście na balkon z tego mieszkania jest właśnie z kuchni. Tutaj mamy taki mini balkon. I tutaj też jest właśnie na ten balkon okienko. No ale to jest po prostu hit w tym mieszkaniu. No dobrze, ale teraz już kolejna ciekawostka. A gdzie się wyrzuca w Turcji
śmieci. Tutaj po prostu za drzwi, a drzwi przy okazji, zobaczcie, z tej strony nie mają klamki. Są zatrzaskiwane i z zewnątrz można je otworzyć tylko przy użyciu klucza. Śmieci wystawiamy po prostu za drzwi na klatkę schodową, dlatego że jest tutaj pracownik, na którego po turecku mówimy kapıcı. Jest to pracownik, który zajmuje się utrzymywaniem czystości tutaj w bloku i wokół bloku. Zabiera właśnie śmieci, sprząta klatkę schodową, zajmuje się jakimiś drobnymi naprawami i jest to standardowa usługa, którą mamy z góry wliczoną w opłatę do spółdzielni mieszkaniowej. Więc tak to wygląda. Z tego po prostu wszyscy tutaj w tym bloku korzystają, wystawiają śmieci po prostu tylko za drzwi, a dalej tym już się kapıcı zajmuje. No dobra, jedziemy dalej. Jeszcze tutaj mamy taką ciekawostkę w korytarzu na suficie. Czujnik dymu, w razie czego dzwoni alarm przeciwpożarowy. Pożarowy. Kolejna ciekawostka, tutaj włącznik zamontowany jakby w szafie, on powinien być tutaj za szafą, no ale właściciel mieszkania zamontował tutaj szafę, więc ten włącznik został tutaj przemieszczony. No i tutaj mamy oto takie pomieszczenie, które używamy jako składzik. Mamy tutaj tyle butelek wody, to jest woda z kranu, w razie gdyby wody w mieszkaniu nie było, ale do tego wrócę za chwilę. No i trzymamy też tutaj po prostu różne takie do sprzątania rzeczy. A co jest tutaj pod tą deską? Tada! Toaleta kucana. O tej toalecie kiedyś nagrałam osobny odcinek, więc może też Wam po prostu podlinkuję. No i mówiłam w tamtym odcinku o tym, że korzystanie z takiej toalety jest zdrowe i naturalniejsze, jeśli chodzi o naszą budowę ciała. No ale jednak mimo wszystko my z tej toalety nie korzystamy. Zrobiliśmy sobie tutaj składzik. A o co chodzi z tą wodą? Jak zejdziemy do piwnicy, to jeszcze Wam dokładnie pokażę, ale no mamy tutaj w bloku taki system, że jest zamontowany hydrofor i pompa od tego hydroforu jest na prąd, więc jeżeli kiedykolwiek nam wyłączą prąd, no to automatycznie nie mamy też wody w kranie, no bo ta woda działa na prąd. Więc no czasami się to zdarza, dlatego trzymamy tutaj cały zapas wody z kranu na takie okazje. Ale mamy też oczywiście standardową toaletę i przy okazji tej toalety też mam dla Was ciekawostkę. Tutaj przy toalecie mamy taki kranik i jak go odkręcimy, to uwaga. Leci nam wtedy tutaj woda, bo w każdej toalecie tureckiej jest pidet do podmywania się. I mamy też w podłodze w łazience odpływ. To jest akurat bardzo duży plus, bo to ułatwia sprzątanie łazienki, no i też nie musimy się martwić, że w razie jakiejś awarii zalejemy sąsiadów, no bo ta woda po prostu będzie spływać tutaj tym odpływem. Ale no w łazience jest jeszcze jedna zaskakująca rzecz. Mamy w łazience taki dziwny, podwieszany, metalowy, dziurkowany sufit, nad którym są schowane wszystkie rury i tego typu sprawy. Te klepki są otwierane. I to z kolei też się przydaje w razie jakiejś awarii. Można po prostu łatwo ten sufit otworzyć, zobaczyć, z której rury cieknie, łatwo można to naprawić, a na co dzień te rury są schowane. Jedyny, no i minus i plus jednocześnie, to jest to, że ten sufit jest dziurkowany. Plus znowu jest taki, że gdyby jakaś rura pękła i by leciała woda, no to sufit nam nie napuchnie, bo ma dziurki, więc ta woda będzie spływać z tego sufitu, kapać i potem nam spływać tym odpływem w podłodze. Więc znowu można uniknąć zalania. No ale z drugiej strony na co dzień no nad tym sufitem też zbiera się kurz. Potem jak gdzieś jest wiatr w kominie wentylacyjnym, dmucha, to z tych dziurek to wszystko spada, no i kurzy się bardzo często ta łazienka, często trzeba ją przez to sprzątać. Takie plusy i minusy. A tutaj Wam jeszcze pokażę przykład okna w innym pomieszczeniu, okna podwójnego. O, przy okazji. No piękne są te góry. Ile cały czas
śniegu na szczytach. Naprawdę ładny mamy tutaj ten widok. No ale wracając, zobaczcie, to okno jest podwójne i znowu otwiera się tylko ta strona, a ta jest wmurowana i trzeba po prostu z tego okna jakoś aż tutaj sięgać od zewnątrz, żeby to okno umyć. Dołączył do mnie Nuri, wrócił z pracy, więc teraz idziemy razem pokazać Wam piwnicę, bo tam jest chyba największy hit tego odcinka. Tak. Schodzimy. Jak się zejdzie do piwnicy, to pierwsze co, mamy tutaj drzwi, jakby do mieszkania, no i to jest też mieszkanie właśnie, tylko tutaj zamiast numeru widzicie mamy K, co oznacza couple. Jest to mieszkanie socjalne właśnie dla couple, tylko że u nas akurat jest puste, nikt tutaj nie mieszka, bo couple, który zajmuje się... Halo? Światło? Bo couple, który zajmuje się naszym blokiem, mieszka w innym bloku. To mieszkanie wygląda tak samo jak nasze mieszkanie, jak wszystkie inne mieszkania w tym bloku, tylko po prostu no, jest w półpiwnicy, więc ma małe okna. A tak tu różnicy nie ma. No i kapydży mogą mieszkać w takim mieszkaniu za darmo. Rząd to opłaca. Dobra, to teraz inne pomieszczenia. To teraz następne pomieszczenie. Tutaj jest stary piec, który był używany zanim podłączyli nam gaz w mieszkaniu. Tak to wygląda. To jest piec na węgiel. Zanim mieliśmy gaz podłączony, to tak to było rozwiązywane, że w każdym sezonie grzewczym wszyscy płacili taką samą kwotę za węgiel. Ta opłata była po prostu podzielona porówno na każde mieszkanie. I w tym piecu palił właśnie kapydży. I z tego pieca mieliśmy wszyscy równo mieszkanie ogrzewane, wszyscy równo tą samą temperaturą i wszyscy równo płaciliśmy. No a teraz każdy według siebie. Ale jeszcze tutaj coś jest ciekawego. Zobaczcie, tutaj są w ogóle drzwi. Tutaj podjeżdżała ciężarówka z węglem. Te drzwi otwierali, wnosili węgiel i on był tutaj składowany w tych dwóch pomieszczeniach. No widać zresztą, no jest syf na ścianach od tego węgla jeszcze cały czas. Co tam zaglądasz? Tutaj słuchajcie, wiem, że jest straszny hałas, mam nadzieję, że mnie słychać. To jest właśnie nasz zapas wody, depo i hydrofor, pompa na wodę. Tutaj mamy zapas wody i to wszystko działa na prąd, więc no tak jak Wam mówiłam, jak prąd nam wyłączą, no to nie ma wody wtedy w mieszkaniu, no bo to wtedy wszystko nie działa. No ale w razie czego zapas wody jest. Ale idziemy już stąd, bo strasznie tu jest hałas. Tutaj, no ty stój, pilnuj światła, światło się włącza co chwilę. Tutaj mamy takie pomieszczenie gospodarcze ogólne dla wszystkich mieszkańców bloku, gdzie można sobie teoretycznie coś schować, ale my nie mamy klucza do tego pomieszczenia, bo my z niego nie korzystamy. Dlatego, że no, ogólnie to jest takie pomieszczenie, nie że każdy ma swoje drzwi, swój klucz, swoją taką klitkę, tylko po prostu jeden duży pokój to jest, no więc no skoro wszyscy tam mają do tego dostęp, no to bez sensu, żeby coś tam chować, no i właściwie co mielibyśmy tam schować, więc z tego nie korzystamy, ale są jeszcze dwa następne pomieszczenia. Nuri w ten sposób pilnuje, żeby nie zgasło nam światło, które jest na czujnik. Proszę zaprezentować następne pomieszczenie. Następne pomieszczenie jest tutaj. Pająki są? Nie mów. O, dobrze. Tutaj mamy jakąś bazę dowodzenia. Tutaj coś, internet, telewizja i wszystkie liczniki od wszystkich mieszkań na prąd, czy prąd, nie? No, na prąd. Prąd i no, takie coś. I teraz uwaga, hit. Wchodzimy teraz, moi drodzy, do bunkra, bo mamy w piwnicy naszego bloku bunkier. Tutaj niestety jest wyłączony prąd. Nie wiemy, gdzie się go uruchamia, którym korkiem, więc nie będziemy grzebać. Będę się posiłkować latarką, ale zobaczcie, no to jest po prostu jakby takie dodatkowe mieszkanie, które się składa z wielu pomieszczeń, ale jak widzicie, tutaj nigdzie nie ma okien, a zamiast okien jest taka oto
machina. Takie jakieś metalowe rury z wywiecznikami. Już wam tu pokażę. O, zobaczcie, co kawałek są właśnie takie kratki. Tutaj też. I tutaj są włączniki. Hawa bir, hawa iki. Powietrze 1, powietrze 2. Jak jest tutaj włączony w tym pomieszczeniu prąd i te włączniki się wciśnie, to wtedy z tych wywieczników leci czyste powietrze pobierane z zewnątrz. Więc tak ma ten bunkier działać. No i poza zwykłymi pomieszczeniami są tu też łazienki i tutaj akurat, zobaczcie, jest zdemontowany ten podwieszany sufit, o którym wam mówiłam w naszym mieszkaniu, więc możecie sobie zobaczyć, rury właśnie w taki sposób są ukryte. No i tutaj jest łazienka. No niestety niezbyt tu czysto. Jakbyśmy mieli z tego, nie daj Boże, korzystać, no to to nie jest w ogóle przygotowane. Tu wychodzimy. Jest tutaj dość straszno. Jak to wygląda? No mam nadzieję, że nigdy nie wydarzy się taka sytuacja, że będziemy musieli z tego bunkra korzystać. Jak horror normalnie. I no, a w razie gdybyśmy mieli korzystać, nie no, musiałoby to być wysprzątane i odnowione jednak. Jest to zaniedbane, no cóż, na to wpływu nie mamy. W każdym razie, no dajcie znać, czy to was zaskoczyło. A jeżeli mam wśród widzów osoby, które też mieszkają na osiedlu typu Toki, to dajcie mi znać, czy też macie w piwnicy bunkier, bo ja nie wiem, czy to jest standard w ogóle na wszystkich tych osiedlach, czy to na naszym osiedlu coś takiego jest tylko. No i dajcie mi ogólnie znać w komentarzach, co z tych rzeczy w naszym tureckim mieszkaniu was zaskoczyło. I zaglądajcie do przypiętego komentarza, do linków, które wam tam wrzucę. A teraz już nie przedłużam, kończymy. Do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz! Bywajcie.